Bicz świsnął przez powietrze z okrutnym dźwiękiem, ale to nie plecy Marco Stilea odczuły jego ukąszenie. Destiny Williams rzuciła się naprzód, jej ciężkie ciało osłaniając kowboja, gdy skórzany pas przeciął powietrze tam, gdzie sekundy wcześniej stał mężczyzna. Krzyk bólu wydostał się z jej gardła, gdy bicz zostawił krawą ranę na jej plecach, ale nie ustąpiła ani na krok. Fortu Redemption zamarł w napięciu. Wszyscy żołnierze, handlarze i osadnicy stojący na placu obserwowali scenę z niedowierzaniem. Pułkownik Hayes trzymał bicz w dłoni. Jego twarz skrzywiona w grymasie wściekłości, gdy patrzył na kobietę klęczącą przed Marco. Co do diabla robisz, dziewczyno? Warknął pułkownik. Jego głos niosł się echem po całym forcie. Ten człowiek jest dezerterem. Zasługuje na karę. Destiny powoli podniosła się. Krew sączyła się przez jej rozdartą koszulę. Była córką kucharza fortu, kobietą, którą wszyscy znali, ale którą większość ignorowała. Jej otyłość sprawiała, że była niewidzialna w świecie, gdzie liczyły się tylko piękne kobiety i silni mężczyźni. Ale teraz stała między Marco a pułkownikiem jak lwica broniąca swego młodego. On nie jest dezerterem, powiedziała głosem drżącym, ale stanowczym. Marco Stele nigdy nie opuścił swojego posterunku bez rozkazu. Marco wpatrywał się w nią z niedowierzaniem. Znał Destynę od miesięcy. Widział ją w kuchni, mijał ją na korytarzach, ale nigdy nie zwrócił na nią szczególnej uwagi. Teraz ta kobieta, którą większość ludzi traktowała jako niewidzialną, ryzykowała wszystkim, by go obronić. Masz dowody na te oskarżenia? Zapytała Destiny. Jej oczy płonęły determinacją pomimo bólu. Pułkownik Hayes zasygnął. W jego oczach błysnęło coś, co mogło być strachem lub wściekłością. Nie potrzebuję dowodów, dziewczyno. Moje słowo wystarczy głos, by zaczął się głos za tłumu. Wszyscy odwrócili się, by zobaczyć kapitana Benjamina Cross jadącego przez bramę fortu. Jego koń był pokryty pianą, a on sam wyglądał, jakby jechał całą noc. Mam coś, co może zainteresować wszystkich. Marco poczuł, jak jego serce przyspieszyło. Benjamin był jego najstarszym przyjacielem, człowiekiem, któremu ufał bezgranicznie. Jeśli Benjamin tu jest, to znaczy, że dzieje się coś wielkiego. Kapitanie Cross, pułkownik Hayes wyprostował się, jego twarz nabrała oficjalnego wyrazu. Nie spodziewałem się pana powrotu tak szybko. Założę się, że nie. Benjamin zsiadł z konia i spojrzał na scenę przed sobą. Jego wzrok spoczął na Destiny, która wciąż krwawiła, potem przesunął się na Marco. Widzę, że rozpoczął pan egzekucję bez oczekiwania na mój powrót. Ten człowiek to dezerter, Hayes podniósł bicz ponownie. Prawo jest jasne. Rzeczywiście jest jasne. Benjamin sięgnął do swojej sakwy i wyciągnął złożone dokumenty. I to prawo mówi, że Marco Stile działał pod moimi bezpośrednimi rozkazami. Cisza, która zapadła, była tak głęboka, że można było usłyszeć bicie serca. Destiny poczuła, jak kolana się pod nią uginają, ale Marco złapał ją, nim upadła. Po raz pierwszy od miesięcy ich oczy spotkały się naprawdę i w tym momencie coś między nimi się zmieniło. Niemożliwa, szepnął Hayes, ale w jego głosie słychać było niepewność. Benjamin rozłożył dokumenty. Marco Stile został wysłany przeze mnie na tajną misję. Miał infiltrować bandę rabusiów terroryzujących handel w okolicy. Jego zniknięcie z fortu było częścią planu. Tłum zaczął szeptać, a Hayes coraz bardziej bledł. Marco spojrzał na Benjamina z wdzięcznością, ale także z zaskoczeniem nie pamiętał takiej misji. Pokażę te dokumenty. Hayes wyciągnął rękę, ale Benjamin cofnął papiery. Oczywiście, pułkowniku. Ale czy nie uważa pan, że najpierw powinniśmy zająć się tą raniną kobietą? W końcu została zraniona podczas służby dla Armii Stanów Zjednoczonych. Destiny spojrzała na obu mężczyzn z zmęczeniem. Ból w plecach stawał się nie do zniesienia, ale nie żałowała swojego wyboru. Marco był dobrym człowiekiem, widziała to w jego oczach podczas wszystkich tych miesięcy, gdy inni go ignorowali. Miss Williams, Marco pochylił się nad nią. Jego głos był ciepły i pełen troski. Pozwoli pani, że panią zajmę.
Hajs rzucił bicz na ziemię z wściekłością. To nie koniec tej sprawy, Steely. Nie koniec. Gdy pułkownik oddalił się, Benjamin podszedł do Marco i Destiny. Myślę, że musimy porozmawiać. Wszyscy troje. Marco pomagał Destiny dojść do budynku medycznego, czując, jak jego świat wywraca się do góry nogami. Ta kobieta, ta dzielna, cierpliwa kobieta ryzykowała wszystkim dla niego, a teraz Benjamin pojawił się z dokumentami, których istnienie było dla niego zagadką. Coś się działo w Fortu Redemption, coś dużego, niebezpiecznego i skomplikowanego. A Destiny Williams, kobieta, którą wszyscy ignorowali, właśnie stała się centrum tego wszystkiego. Gdy Sorbon oczyścił i opatrzył ranę Destiny, Benjamin zamknął drzwi i usiadł naprzeciwko nich. Jego twarz była poważna, a oczy pełne troski. Marco powiedział cicho. Te dokumenty są fałszywe. Nigdy nie wysyłałem cię na żadną misję. Destiny podniosła głowę, ignorując ból. Dlaczego pan to zrobił? Benjamin westchnął głęboko. Bo coś się dzieje w tym forcie, coś, czego nie rozumiem. A Hayes jest centrum tego wszystkiego. Marco poczuł, jak zimny strach ściska mu żołądek. Co masz na myśli? Zniknęło złoto, Marco. Transporty, które miały dotrzeć do Waszyngtonu. Hayes obwinia cię, ale ja myślę, że to on stoi za wszystkim. Destiny spojrzała na Marco, potem na Benjamina. I teraz wszyscy jesteśmy w niebezpieczeństwie. Marco wziął jej dłoń w swoje ręce. Była miękka, ciepła i po raz pierwszy w życiu poczuł się naprawdę połączony z drugą osobą. Nie pozwolę, żeby coś ci się stało. Obiecał nigdy, ale wszyscy troje wiedzieli, że Hayes nie odpuści. A Fortu Redemption, prawda, była towarem bardziej niebezpiecznym niż każdy rewolwer. Benjamin wstał od stołu i podszedł do okna, obserwując pole treningowe, gdzie żołnierze kontynuowali swoje codzienne ćwiczenia, jakby nic się nie wydarzyło. Ale on widział napięcie w ich postawach, sposób, w jaki zerknęli w stronę budynku medycznego. Wieści rozchodziły się szybko w forcie, a historia o Destiny Williams broniącej Marco Steele już stała się legendą. Musimy być ostrożni, powiedział cicho, nie odwracając się od okna. Hayes ma swoich ludzi wszędzie. Nie wszystkim żołnierzom można ufać. Destiny próbowała się wyprostować na łóżku, ale ostra fala bólu przeszła przez jej plecy. Marco natychmiast był przy niej, pomagając jej się ułożyć. Jego dotyk był delikatny, pełen troski, którą rzadko okazywał komukolwiek. Opowiedz mi o tym złocie, powiedziała, jej oczy były pełne determinacji pomimo bólu. Ile zniknęło? Benjamin odwrócił się od okna. 3 transporty w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Każdy warty fortuny. To nie było dzieło przypadkowych rabusiów. Ktoś musiał znać dokładne trasy, czasy i ochronę. Marco zmarszczył brwi. A Hayes obwinia mnie, nie tylko ciebie. Wszystkich, którzy mogliby stanowić zagrożenie per jego operację. Ale ty jesteś najwygodniejszym kozłem ofiarnym, samotny kowboj bez family czy potężnych przyjaciół. Ma mnie, powiedziała Destiny cicho, ale stanowczo. Benjamin spojrzał na kobietę z nowym szacunkiem. Przez lata widział ją w tle życia fortu cichą, spokojną, zawsze pomocną. Nigdy nie zdawał sobie sprawy z tej siły, która się w niej kryła. Miss Williams powiedział formalnie, to co pani dzisiaj zrobiła, było nie tylko odważne, było także bardzo niebezpieczne. Hayes nie zapomni tego upokorzenia. Destiny dotknęła opatrunku na plecach. Nie mogłam po prostu stać i patrzeć. Marco to dobry człowiek. Widziałam to przez te wszystkie miesiące. Marco poczuł dziwne ciepło w klatce piersiowej. Nikt nigdy nie bronił go w taki sposób. Jego życie było serią samotnych decyzji i niezależnych wyborów. Ale teraz ta kobieta, ta niewiarygodnie odważna kobieta, postawiła wszystko na szali dla niego. Destiny, powiedział jej imię po raz pierwszy, smakując każdą sylabę. Dlaczego to zrobiłaś? Ona spojrzała mu prosto w oczy. Bo czasami trzeba stanąć po właściwej stronie, bez względu na cenę. Benjamin kaszlnął, przerywając moment między nimi.
Romantyczne deklaracje będziemy składać później. Teraz musimy ustalić plan. Marco nie mógł oderwać wzroku od Destiny. Jej round face była blade z bólu, ale jej oczy płonęły wewnętrznym ogniem. Była piękna na sposób, którego nigdy wcześniej nie dostrzegł. Pięknem kuraże, lojalności i siły. Jaki plan? Zapytał. Wciąż patrząc na nią. Hayes będzie chciał się was pozbyć. Destiny wie za dużo, a ty jesteś wciąż problemem. Musimy znaleźć dowody jego przestępstwa, zanim on znajdzie sposób, by nas wyeliminować. Destiny usiadła z trudnością. Mój ojciec nie żyje, a matka zmarła na cholerę rok temu. Nie mam tu rodziny, która mogłaby ucierpieć z powodu moich działań. Jestem wolna, by wam pomóc. To nie jest gra, Destiny. Marco chwycił jej rękę. Hayes to niebezpieczny człowiek. Jeśli naprawdę kradnie wojskowe złoto, nie zawaha się zabić, by ochronić swój sekret. Wiem, odpowiedziała po prostu, ale nie mogę żyć w strachu. I nie mogę pozwolić, żeby niewinny człowiek cierpiał za przestępstwa innego. Benjamin usiadł na krześle obok łóżka. Mam pewien pomysł, ale będzie wymagał od was obu niewiarygodnej odwagi. Marco i Destiny spojrzeli na niego wyczekująco. Hayes organizuje kolejny transport za 3 dni. Oficjalnie to rutynowa dostawa supplies do Fort Apache. Ale mój informator w kwatermajstrze mówi, że to będzie tam także złoto. Myślisz, że Hayes planuje kolejny skok? Zapytał Marco. Jestem tego pewny i myślę, że możemy go na tym przyłapać. Ale będziemy potrzebować kogoś wewnątrz fortu. Kogoś, kto może obserwować i raportować, nie budząc podejrzeń. Wszyscy troje spojrzeli na siebie. Destiny była oczywistym wyborem. Jako córka kucharza miała dostęp do każdej części fortu, a jej obecność nigdy nie budziła pytań. Zrobię to, powiedziała bez wahania. Marco ścisnął jej dłoń. To zbyt niebezpieczne. Marco, jej głos był miękki, ale zdecydowany. Całe życie było bezpieczne i nudne. Ludzie patrzyli przez mnie, jakbym była niewidzialna. Ale dzisiaj po raz pierwszy w życiu poczułam, że robię coś importantą, coś rajca. Nie pozbawiaj mnie tej szansy. Benjamin patrzył na tem oboje z rosnącym zrozumieniem. To nie była już prosta historia o korupcji wojskowej. To było coś więcej, historię o 3 ludziach znajdujących swoje miejsca w świecie a bat of love, sacrifice, o bravery w obliczu impossible odds. Dobrze, powiedział w końcu, ale robimy to smart i wszyscy się wspieramy. Jeśli to się uda, będziemy heroes. Jeśli nie, Marco dokończył, przynajmniej będziemy wiedzieć, że stanęliśmy po właściwej stronie. Destiny uśmiechnęła się po raz pierwszy tego dnia i Marco poczuł, jak jego heart skips a beat. Była magnificent nie w sposób, który doceniałby świat, ale w sposób, który był absolutely perfect dla niego. Ale outside the medical building, Hayes planował swój kolejny ruch. I tym razem miał zamiar upewnić się, że nikt nie przeżyje, by opowiedzieć tę historię. Wschód słońca malował Fortu Redemption w odcieniach złota i crimson, ale beauty of the dawn była lost on Marco Steele, który patrzył przez window swojego barracks na bustling activity w courtyard. Hayes pracował szybko i już reorganizował guard shifts, moving loyal men na key positions. Benjamin pojawił się w doorway, jego face grim. Hayes przyspieszył timeline. Transport wyjeżdża jutro. Nie za 3 dni. Marco odwrócił się od okna. To znaczy, że Destiny ma tylko 1 dzień na zebranie informacji. Gorzej niż to. Benjamin zamknął cautiously drzwi. Słyszałem, że Hayes planuje assign Destiny do kitchen duty dla transport party. Chce ją mieć close, gdzie może ją obserwować. Cold fear settled w Marco's chest. To trap. Może. Albo opportunity. Jeśli będzie przy transport, będzie mogła se exactly, co się dzieje. Marco założył hat i sprawdził swojego kolta. Nie pozwolę jej iść sama. Marco, nie możesz. Benjamin złapał jego arm. Hayes czeka na ekskurs, żeby cię aresztować. Jeśli zrobisz coś suspicious, to koniec. To już i tak koniec.
Marco's voice była cold as winter wind. Hayes nie zamierza pozwolić żadnemu z nas przeżyć. Widziałeś to w jego oczach wczoraj. Benjamin wiedział, że Marco had right. Hayes był desperate man, a desperate men byli najniższymi. Fortu Destiny pakuje supplies dla jutrzejszego transportu. Here movements careful ze względu na steel tender wound na plecach. Inne women w kitchen gadały obok wczorajsze wydarzenia. Their voices mixture admiracji i concern. Dziewczyno, byłaś całkowicie szalona, powiedziała Clarissa, starsza kobieta, która zarządzała kitchen operations. Nikt nie stanął tu Colonel Hales. Ktoś musiał, Destiny odpowiedziała quietly, counting tins of preserved beef. A teraz? Co teraz będzie? Ruth, młodsza woman, looked worried. Hayes nie zapomni. Destiny paused swój work. His women był her friends, her only family terrace. Ale nie mogła tell them truth. That would put them w danger także. Będę okej, powiedziała simply. Marco jest good man. Sometimes good men potrzebują kogoś, kto będzie za nimi stał. Clarissa shook her head. Mam nadzieję, że Worth jest tego, child. Mam nadzieję, że Worth. Born business afternoon. Destiny zrobił swój way to medical building pod pretextem checking na supplies. Benjamin czekał there, along z Marco, who wears civilian clothes zamiast uniform. Routes są ładnie planned. Benjamin spread map na table. Transport idzie przez Devil's Canyon, perfect place dla ambush. Destiny studied mapę carefully. Ile men będzie w escort? Officially 12. Ale Hayes dodał 6 więcej this morning. Wszyscy jego trusted men. Marco pointed do narrow pass na mapie. Tutaj to się stanie. Canyon jest narrow, easy controlled place. A Lake Hayes wyjaśni atak na his own transport. Destiny asked. Benjamin's face była dark. Apache. Będzie blamę Apache albo bandicy. Dead men nie mogą contradict his story. Destiny felt cold realization wash over her. Wszyscy w transport party będą kontradykty. Tak. Marco finished grimly. Wszyscy, including ciebie, jeśli tam pójdziesz. Ale without evidence od insides nie możemy prove anything. Destiny's mind raced. Potrzebujemy kogoś, kto survive, żeby tell truth. Marco stood up abruptly. Nie pozwolę ci rysk swojego życia. Marco, Destiny's voice była gentle aber firm. To isn't twoja decision. To mine. Jak może nie być my decision? Marco's voice rose. Czy nie understand, co ty means do mnie teraz? Słowa honk wejer między tem. Benjamin quietly stepped outside, dając im privacy. Destiny looked up w Marco's face, seeing raw emotion there. Marco, kocham cię, powiedział simply. Wiem, że brazmi to crazy know each other tylko kilka dni property. Ale watching cię stand up za mnie, seeing your courage. Destiny nie mogło imagine a world without ciebie w nim. Tears welled up w jej eyes. A ja ciebie także. That's dlaczego muszę to zrobić. Because love means protecting each other, means standing up za what's right. Marco pulled her gently from his arms, mindfulness of her injury. Jeśli coś się tobie stanie, nic się nie stanie. Whispered przeciwko his chest. Będziemy smart about this. Będziemy careful. Benjamin returned, his face urgent. Mamy problem. Aces właśnie announced, że transport party będzie include tylko his most trusted men, żadnych regular soldiers. I Destiny, ty będziesz jedyną woman. Marco felt his blood run cold. Definitely trap. But także our only chance. Hayes jest getting desperate. After this transport planuje transfer out of Fortu Redemption. Once on goes, wszystkie evidence disappears z nim. Destiny pulled away od Marco, her decision made. Then we move tomorrow. Vanion. Marco caught her emphasis. Ty myślisz, że pozwolę ci face Hayes sama? Her smile była brave about battery. We're partners, Terrace Marco Steele. Partners, stick together.
Marco realized że arguing było pointless. This woman, this incredible brave woman had made up her mind. I truth was on respected her dlatego więcej than he could express. Okay, powiedział w końcu. But we do to smart. Benjamin, send you get word to cavalry post at River's Bend. Benjamin nodded. I'll send rider tonight. But będą tutaj earliest dzień po tomorrow. Then everything hangs na tomorrow, Destiny said quietly, in Devil's Canyon. Marco took her hands w his. Whatever happens tomorrow, chcę, żeby bysia wiedziała, these last few days były najlepsze rzecz that ever happened do mnie. Don't talk like it's goodbye, she whispered. We're going to get przez this. Wszyscy z nas. But the evening fell over Fortu Redemption. Wszyscy troje wondered, jeśli ten brawy optymism była anything więcej than desperate hope. Hayes built dangerous mans of everything the loss. I dangerous men were capable bardzo terribly rzeczy. Devil's Canyon earned its name od jagged red rocks that jutted up like demons' teeth in narrow passages które could hide armies bandits. Destiny Williams sat w back wagon trzeciego transport jako early morning sun cast long shadows across desert floor. Her heart pounded, ale her hands pozostały steady as she organized supplies. 18 men accompanied transport soldiers plus Colonel himself riding point to formation. Destiny noticed, że nie jeden z them looked comfortable. These men knew coś była about to happen. Marco i Benjamin were hidden frogs above canyon, watching przez field glasses jako wagon train approached narrow pass. Marco's plan był desperate, ale simple. Gdy Hayes sprung his trap, oni would have witnesses aby all that followed. Transport leader to Sergeant Monroe w Capital Scouter crackled voice przez military radio Hayes carried. Path ahead is clear, Hayes smiled coldly. Monroe był hizman ochroniarz fake Apache attack. W meter minutes, everyone w tam transport would be dead except dla his inner circle. Destiny heard radio communication. He felt her stomach tighten. W cienion walls above, Anna could make out tiny figures, Marco i Benjamin w position. Everything depended on następne few minutes. Nagle war hoops echoed off canyon walls. Men dressed jako Apache warriors appeared at strategic points, firing rifles down at transport party. But Destiny noticed immediately że większość shots were going deliberately wide, nie attempt aby actually harm Hayes lub his closest men. Take cover, Hayes shouted, ale his voice lacked genuine fear. Return fire. Destiny threw herself under wagon, pretending terror while actually observing wszystko. She watched jak Hayes' trusted sergeants fired back at attacks photographed manner, putting na good show while ensuring żaden actual harm came aby their commander. Ale potem something went wrong z Hayes' plan. Rzeczywisty Apache appeared na opposite rim canyon, drawn by sound bitwa. These were genuine warriors. On were not friendly aby anyone of their territory. Real arrows and bullets began raining down about the transporty fake attackers. Hayes' face went white, jako he realized his careful plan was falling apart. His false Apache were caught w crossfire między rela natives and confused soldiers who couldn't tell which enemy was which. High above, Marco saw chaos erupting. Benjamin, something's wrong. There are realne Apache now. Benjamin focused his binoculars. Hayes is trapped w jego własna game. His men don't know które ones aby shooted. Destiny watched as Colonel Hayes dove dla cover behind ammunition wagon containing stolen army gold. W hit bitwy, metal box fell open spilling gold coins across desert sand. Gold! One signer trusted sergeants shouted. Colin! The gold is everywhere. Hayes realized his secret billows of Pico exposed everyone. The desperate moment on pulled his servant's revolver and shot his own man back. Apache got Monroe, on yelled, trying to cover his tracks.
Ale Destiny saw everything, from her position on the supply wagon, Anna witnessed Hayes murder his own soldier, be protected. Her heart raced. Anna had evidence needed, be convict him. Ale would she survive, be tell anyone. Real Apache warriors were now attacking both sides equally. Fighting was growing more intense by minute. Genuine casualties were mounting. Hayes was losing control whole situation. Marco made decisions that would change everything. He couldn't wait dla cavalry backup. Destiny was in immediate danger. Grabbing his rifle on began descent into canyon. Marco nie. Benjamin called. Ale his friend Bill already gone. Venyon floor. Destiny saw Marco running toward her pod heavy fire. Her heart soared. He panicked simultaneously. On was risking everything dalla hair. Ale win might get killed from processes. Destiny. Marco slid under wagon beside her. Yak bullets whined overhead. Are you hurt? Marco, co robisz here? Her relief, aby se him was overwhelmingly. You were supposed to be stay hidden. Couldn't watch Hayes murder you, like on did Monroe. Above them, Colonel Hayes looked around desperately. His careful plan was completely destroyed. Real Apache were fighting fake Apache. Yevo trusted men were confused. The suspicious gold was scattered across ground anyone could see. Plus, Teras Marco Steele had appeared with middle battle. Hayes' mad final, desperate decision. He would blame everything na Apache attack, kill everyone who could contradict his story, gather up gold, disappear forever. No, he hadn't counted na Benjamin Cross. From his vantage point above, Benjamin had clear shot at Hayes. As Colonel raised rifle aby shoot Marco Destiny, Benjamin's bullet caught him shoulder, spinning him round. Hayes is down, Benjamin shouted. Kato on rappelled down cliff face. No, Hayes weren't finished. Wounded and desperate, on crawled toward box dynamite in ammunition wagon. If on couldn't escape's gold, on would make sure żaden witnesses survived. The telltale Destiny saw Hayes reaching for explosives. Marco, the dynamite. Marco looked up jak Hayes lit fuses, shaking hands. There were seconds before whole canyon would erupt flames. Everyone out the canyon, Marco shouted. No Apache gunfire was so heavy the retreat seemed impossible. Destiny looked at wounded Hayes, at scattered gold, at chaos surrounding them. In single-moment clarity, Anna understood she had added dawn. Standing up under enemy fire, Anna ran toward Hayes' eye dynamite. Marco screamed her name. No, Anna was already moving. She tackled wounded Colonel Cockfuse, burned down at the dangerous second. Won't hurt anyone else, she gasped. They struggled. Hayes tried to push her away, ale his wound had weakened him. Marco reached them as Fuse neared dynamite. Single motion on grabbed the lit fuses, he threw Chaung explosive pack deep into canyon, gdzie it exploded harmlessly among rock walls. The explosion echoed like thunder. Suddenly fighting stopped. Both real Apache and Hayes fake attackers decided battle was too dangerous to continue. Within minutes, Chanyon was clearing except that the transport party members. Hayes lay bleeding in dirt, surrounded by evidence his crimes. Gold coins glittered, desert sun like tears. Fallen angels, his carefully constructed web deception was destroyed completely. Benjamin reached them, his face grim. Colonel Hayes, you are under arrest. By theft military property, murder własnych men, treason against United States Army. Destiny saga against Marco. Adrenaline finally leaving her system. Her back wounds had reopened during struggle. Yana was bleeding through her shirt again. You're hurt, Marco said gently, supporting her weight. I'm alive, Anna whispered back. We're both alive. That's fear that matters. Ale Hayes, daje wounded and defeated, had a final surprise. As Benjamin leaned down to check his wounds,
Hayes pulled Derringer from boot. He aimed at Destiny's heart. If I can't have gold, On rasped, at least I can kill bitch that ruined everything. Marco saw pistol. He moved without thinking. He threw himself from Destiny. Jak Hayes pulled trigger. Bullet meant for her struck him chest instead. He fell backward into her arms. Marco! Destiny's scream echoed off canyon walls. Kak blood spread across his shirt. Benjamin spun. He put bullet between Hayes' eyes without hesitation. Która groaned by set ground. No, Marco byl badly wounded, possibly dying. Destiny pressed her hands against his chest wound, trying to stop bleeding. Jak tears streamed down her face. Don't you dare leave me, Anna whispered fiercely. Don't you dare die on me now. Marco's eyes were growing dim. Leon managed to smile up at her. Destiny, I love you. I love you too, you stupid cowboy, Anna sobbed. But you're not saying goodbye. Help is coming. You're going alive. V distance, dust clouds appeared a horizon. Cavalry from River's Bend was finally arriving. Ale would they be in time aby save Marco's life? As Benjamin applied pressure aby the wound, Destiny held Marco's head for her lap. He whispered words of encouragement. Desert wind carried scent sager. He promised rain. Także life hung w balance. Under vast Texas sky. 3 tygodnie later, Marco still leaned against wooden post dla Fortu Redemption's front porch, watching sunset paint desert brilliant oranges and purples. His chest still ached gdzie Hayes' bullet had torn cherished him. Ale military doctor said On would make full recovery. More importantly, On was alive aby sad another day. Alive aby loved Destiny Williams completely. Saval arriving from River's Bend had saved his life. They brought military surgeon who managed to stop bleeding and stabilize him by journey back to fort. Investigations that followed revealed extent Hayes' criminal operations, stolen army, gold worth fortunes, murdered soldiers, corrupted communications, web deception. Show went back over 2 years. Benjamin Cross had been promoted to Lieutenant Colonel Black's role of exposing corruption. He now commanded Fortu Redemption. He had implemented new security measures to prevent future incidents. But most importantly dla Marco, Benjamin had made another announcement. Adinsto changed everything dla him I Destiny. Marco, Destiny's voice called from doorway. She was carrying tray fresh bandages and medicine, part her new duties kak Fort's assistant nurse. Dr. Wilson had begun training her of medical care after witnessing her bravery Pacha's Canyon battle. How's pain today? Anna asked, setting tray aside. He's sitting v chair beside him. Better every day, On answered honestly, reaching dla her hand. Especially when you're here. Destiny had changed w wax since Devil's Canyon. Więcej tan physical changes though Anna had lost some weight from stress and hard work. Anna carried herself differently now. Ludzie fought looked at her so respect instead przez her. They saw a woman who had risked everything protect innocent and exposed corruption. They saw hero. Benjamin wants aby send us both his office, she said. Something about final paperwork. Marco nodded. Federal investigators had been przez Fortu Redemption multiple times, documenting Hayes' crimes and gathering evidence. Marco and Destiny had testified numerous times, each story corroborated through witnesses and physical evidence. They walked together toward commanding officer's headquarters, Marco moving slowly away steadily. His recovery had been remarkable, doctors said. Assisted by fact show On had someone been lived for. Benjamin was waiting za his desk, która had recently belonged to Hayes. Behind him hung new American flag, symbol fresh start. Sit down oba, On side smil. I have good news. Marco and Destiny exchanged glances. They had learned to be cautious about military announcements. Investigation is officially closed, Benjamin announced. Federal authorities are satisfied show all aspects Hayes' criminal organization have been exposed and dealt with.
stolen gold has been recovered, he returned aby treasury. Most importantly, both your names have been completely cleared. Relief washed Marco's face. For weeks, Ian had worried some aspect case might still implicate him for Hayes's crimes. But that's not all, Benjamin continued, his smile growing wider. Marco, army has offered you commission jako lieutenant. Your bravery integrated throughout this affair have impressed everyone Washington. Marco was stunned. He had never imagined military career for himself. I don't know show aby say. Don't answer now. Take time aby think about it. Benjamin turned aby destiny. And Miss Williams, federal government has authorized special reward for your crucial role of exposing this conspiracy. $5,000 gold. Destiny's eyes widened. $50,000 was fortune, bollier than most people saw the entire lifetime. I don't need reward for doing show was right, Anna said quietly. Perhaps, nie, Benjamin acknowledged. Additionally, Medical Board, San Antonio, has reviewed your works, Dr. Wilson. They're offering aby sponsor your formal training jako nurse. Full scholarship. Housing provided. Marco felt mixed pride and fear. These were incredible opportunities for both, although they might mean separation. We need aby discourse all this, Marco said carefully. Of course, Benjamin agreed, but there's a dini nova thing. Fortu Redemption is being designated jak permanent cavalry post. It's growing, expanding. We'll need good people, married couples especially, aby help build real community here. His meaning была clear. A subtle message was certainly not lost na either Marco or Destiny. That evening they walked together pres fort grounds, discussing their futures. Desert air was cool as approaching autumn, and stars were beginning appearing darkening sky. $50,000, Destiny said wonderingly. I could do anything's that money. Go anywhere. Nursing school San Antonio is excellent opportunity, Marco agreed, though his heart ached at thought her leaving. They reached same spot gdzie she had first defended him against Hayes' whip week ago. Now it seemed like lifetime ago. Marco, Anna sighed slowly. Show if I told you I don't want aby San Antonio. He looked at her carefully. I'd ask why. Because što I want isn't for San Antonio. It's right here. She gestured around fort, no her eyes Billy focused on him alone. You pod't pass up opportunity like that for me, Marco protested. Education, career, independence, that's better than anything I could offer you. Destiny turned aby facing fully. Vdying light, her face was beautiful for way she took his breath away. Not conventionally beautiful, ale radiance lavaj determination. Marco still, Anna sighed firmly. You are takoi stupid, mas. Don't you understand show I want all those things, alet I want them's you. Engineering future is sharing it, zman I love isn't settling. It's choosing happiness. Marco felt his heart soar. Are you sure? Really sure? Your whole life could change. My whole life already has changed, she answered simply. Question is, show are we going abati about it? Marco pulled her gently into his arms, mindful his still healing wound. Marry me, Destiny Williams. Marry me, y stay here's man. We'll build something good together at Fortu Redemption. Yes, Anna whispered against his lips. Yes, yes, yes. Their kiss was gentle, full promise, love in hope that you future they would create together. Week later, small ceremony attended by everyone for Destiny Williams became Destiny Steel. Benjamin Cross performed ceremony jak justice peace. Daje stern military men we present had tears their eyes as they watched brave couple exchange vows. Destiny's nursing training continued under Dr. Wilson's guidance, funded przez her reward money.
Marco accepted army commission. He threw himself into making Fortu Redemption model military installation. Together they established hospital wing, expanded educational facilities for soldiers' families. He helped create thriving community of hard Texas desert. A few years later, Destiny Steele was head nurse at Fortu Redemption's medical facility, and Marco was captain commanding cavalry unit. They lived from comfortable house in a fort grounds. Their 3 children, twins, Matthew and Timothy, a baby daughter Grace. Sometimes, for quiet evenings, Marco would find Destiny standing na front porch, watching sunset just kakani had night their engagement. He would come, stand beside her. They would remember miracle she had brought them together. Do you ever regret it? On would ask occasionally. Giving up big city opportunities for this. I każdy time, Destiny would smile. He'd take his hand. Marco Steele, she would say, this isn't what I gave up for love. This is życie любовь built for us. Fortu Redemption had become exactly so Benjamin predicted, thriving community where good people could build futures together. No, it can Marco e Destiny, it signified something even bilsh important. It was place gdzie love had triumphed over fear, gdzie courage had defeated corruption. I twa unlikely hearts had found their perfect match. As stars appeared vast Texas sky, Destiny would rest her head against Marco's shoulder, whisper words which had become their private ritual. Partners, always partners. Marco would whisper back. Always forever, my brave, beautiful wife. The wind would carry their words across desert, gdzie they would join countless other stories lubo of heroism, who had been born under these same stars. But for Captain Marco Steele and Nurse Destiny Steele, each story was told a beginning. Their love had been forged fire of adversity, tested of crucibility, real danger. It was love that would last lifetimes. Love that would inspire their children and grandchildren. Love that would forever be remembered history. Sometimes, в kiad moments, visitors of Batter Fought asks about memorial plaque of medical building. One show commemorated Battle Devil's Canyon. Older residents would smile. Tell story brave woman who took whip for stranger. Cowboy show loved her enough abidifur her. It was story show proved love truly could conquer all.